Muszę przyznać, że fajnie to wygląda, prawda? Ta czołówka całkiem nie najgorsza, mimo że już swoje lata ma, bo to chyba za 3 lata temu była stworzona. Dzień dobry wieczór, panie i panowie, witam wszystkich bardzo serdecznie w ten przepiękny niedzielny wieczór. Ja nazywam się Marcin Skruch i dzisiaj sobie pogadamy o tym, tak, jak najbardziej, co ciekawego w świecie Oscarów, w świecie komiksów, horrorów, Netflixów i tak dalej, i tak dalej. Krótko mówiąc, pogadamy sobie o tym, co tam w Hollywoodzie. Rzeczywiście tematu dzisiaj nam nie zabraknie, bo będzie, no jak zresztą jest na ikonie, o Oscarach, bo wiemy, kto dostanie w przyszłym roku Oscara honorowego. Będą 3 takie nagrody przyznane. Wiemy więcej na temat Supermana Legacy. Tak, już wybrano Supermana, wybrano już Lois Lane. Wiemy też, kto jest tak naprawdę w finale, można by powiedzieć, walki o pozycję Lexa Luthora. O tym sobie jak najbardziej również pomówimy. Serial The Boys Amazona, no niestety wiadomo, jest strajk scenarzystów, więc jest opóźniony. Nowości na PlayStation Plus, nowości Kanal Plus Online, nowości Netflixowe, więc rzeczywiście dużo tego. Niestety będzie również cykl PESEL-u nie oszukasz, bo odeszli od nas zarówno Julian Sands, jak i Alan Arkin, więc o tych dżentelmenach sobie również pomówimy, panie i panowie. Strajk scenarzystów jeszcze się nie skończył, a już grozi w Ameryce strajk aktorów. O tym również pomówimy. To jest po prostu jakieś jaja, naprawdę jakiś hardcore. Będzie o najnowszej książce Karoliny Głogowskiej, czyli o Ostatnim Diamencie, a także o martwe zło, co to będzie, 5, 6, o kolejnym martwym złe, jakoś tak. Cześć Łowca Duchów, witam cię bardzo serdecznie, cześć Brontos, witam, fajnie, że jesteś. Pozwólcie, że na Messengera odpiszę po programie. Ale zanim przejdziemy do meritum naszego dzisiejszego odcinka, panie i panowie, kilka spraw organizacyjnych, no bo jak zawsze musi być oczywiście. Jadę na wakacje. Ktoś musi jak najbardziej, więc za tydzień nie ma nic. Kononowicz, nie będzie niczego w ogóle. Za tydzień macie luz totalny, możecie się zrelaksować. Za 2 tygodnie natomiast wrzucę i pojawi się w formie premiery odcinek, który nagrałem z Michałem Szczepańskim odnośnie Patryka Wegi. Tak, jak najbardziej pogadaliśmy sobie chwilę. Z tego, co patrzyłem, to około 2 godzin ma materiał, ale domyślam się, że pewnie część tego wytnę. Niestety mieliśmy też problem z mikrofonami, ale to będzie za 2 tygodnie i od tego odcinka na próbę zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Co niedzielę będziemy się spotykali o 20 czasu polskiego. Zobaczymy, jak to będzie do końca wakacji. Jeżeli się okaże rzeczywiście, że to odpali, że będzie rzeczywiście fajnie, to jest w porządku. Więc to będzie za 2 tygodnie, panie i panowie. Spoko, mam koszulkę. A dziękuję bardzo. Ghostbuster, widzicie, tutaj Slimer. Prezent od moich dzieciaków na Dzień Ojca, także jak najbardziej w porządku. Cześć Howling Hunt, witam cię bardzo, ale masz fajną ikonkę. Witam bardzo serdecznie. Słuchaj, o tym tobie dzisiaj pomówił, czy będzie martwe zło. Więc jak najbardziej to miałem wam powiedzieć. Drugie. Panie i panowie, udało się wczoraj. Wczoraj wbiło nam 4000 subów. Naprawdę czerwiec był niesamowity, bo to 701 subów weszło. Shorty po prostu szaleją. Dziękuję bardzo Spider-Man poprzez Multiversum, bo on wbił naprawdę bardzo, bardzo dużo. A to oznacza jak najbardziej po powrocie, czyli dzisiaj jest drugi, czyli 9, 16, 23, tak? 23 zrobimy odcinek z cyklu Q&A, gdzie będziecie zadawali pytania sobie. Ja będę wam na nie odpowiadał. Domyślam się, że jeszcze już jutro postaram się ten odcinek zrobić, przygotować, więc będziecie mogli tam wrzucać pytania i zadawać. Co mam jeszcze więcej? Będzie kilku fajnych gości, że tak powiem, w nowym sezonie, nie no, po wakacjach, ale to o tym powiem za czas jakiś, bo rzeczywiście no, tak to będzie. Dzień dobry panie kierowniku, gratulacje z okazji 4000 subów. Dziękuję bardzo Jurku. Naprawdę niesamowite, zresztą widzicie, shorty to praktycznie biorąc codziennie są wrzucane. Recenzji nowych też dużo, bo akurat dzisiaj wjechał Indiana Jones, którego obejrzałem w piątek, więc w miarę świeży. Jutro albo we wtorek, ale postaram się jutro, bo zostało mi jeszcze do obejrzenia tylko 1,5 odcinka Wiedźmina, czyli 3,5 już obejrzałem. Także jak najbardziej. Podczas oczywiście mojej nieobecności, kiedy będziemy na wakacjach, będą wjeżdżały odcinki, bo jest kultowy horror, jak dobrze wiecie, już wszystko aż do odcinka z ciekawostkami odnośnie serii Topór jest już na YouTubie, wspierając sobie mogą to zobaczyć, ale też mam innych kilka materiałów, które nagrałem gdzieś tam z takich czy innych powiedzmy powodów nie opublikowałem je i one się będą pojawiały jak najbardziej, a dodatkowo mam kilka niespodzianek, jeżeli to się uda wszystko zrobić, to będzie rzeczywiście fajnie. Musicie się dogadać z Rafałem co do godzin streamowania, bo nie wiadomo u kogo siedzieć. Ty wygrywasz, bo wiek równa się doświadczenie. Słuchaj, powiem w ten sposób, ja akurat czy jest tutaj na kanale ktoś, kto może mi powiedzieć, jak długo te odcinki tutaj pojawiają się co niedzielę o 21:30? Dobre 5, może 6 lat mi się wydaje.
te odcinki są robione. Także tym razem wiem, że Rafał ma większe zasięgi i tak dalej, więcej subów, tym razem nie ustąpię. Nie ma takiej możliwości. Zachęciłeś mnie jeszcze bardziej do obejrzenia Indiego, w następny weekend leci u mnie w kinie, nie przegapię. Naprawdę warto, bo rzeczywiście byłem bardzo zadowolony. Dobra, okej. W porządeczku jest Gites Bombes, więc panie i panowie, lecimy. Zaczniemy sobie od Oscarów, a co by nie, no jeżeli możemy od Oscarów, to będzie super. No oczywiście, to są Oscary w przyszły rok, panie i panowie, no i wiadomo, że taka jest sytuacja, że te już są ogłaszane wcześniej. Dawniej było tak, że Oscary były przyznawane, one były wręczone w trakcie gali, no ale teraz dobrze wiecie, że gala, próba jest, żeby ją skrócić, zmniejszyć, no i akurat okazuje się, że to się nie udaje i to jest przyznawane wcześniej. To jest akurat artykuł The Hollywood Reporter, panie i panowie. Widzicie dobrze, Akademia Sztuk Wiedzy Filmowej ogłosiła laureatów tegorocznych honorowych Oscarów. Kiedyś przyznawane były w czasie gali Oscarowej, teraz mają własną imprezę. Governors Award, 14. ceremonia będzie miała miejsce 18 listopada w Los Angeles. Czyli jeszcze ładnych parę miesięcy jest. Laureaci, proszę bardzo. Tegoroczni laureaci to weterani walki o Oscarowe statuetki. Honorowe Oscary otrzymają Mel Brooks. Tak się zastanawiam, czy trzeba komuś przedstawić Mela Brooksa, no ale tylko powiem, tutaj właśnie jest pokazane producenci, Młody Frankenstein, Historia świata, Kosmiczne jaja, Robin Hood, Faceci w rajtuzach, Dracula, Martwy, Dead and Loving It. Jak to było? Jaki taki tytuł po polsku jest? Płonące siodła, wiadomo, że rzeczywiście facet rewelacyjny. Reżyser, scenarzysta, aktor, jest laureatem Oscara za scenariusz, otrzymał go w 1969 roku, tak pamiętam. Za film producenci. Mel Brooks mimo 96 lat wciąż pozostaje aktywny twórczo. W marcu na platformie Hulu premiery będzie miał jego serial komediowy Historia świata, część druga, bo oczywiście część pierwsza, no to było rzeczywiście kilka ładnych lat temu. Nawet pokazywałem wam jakiś czas temu taką paczkę filmów Mela Brooksa właśnie, więc jak najbardziej. 96 lat, możecie również go kojarzyć, aktorsko on się bardzo często udziela w epizodach, pojawia się w swoich filmach, chociażby był, pewnie większość z was nie miała okazji, bo Dracula? Hotel Transylwania, o ten film chodziło, ma polski dubbing, ale właśnie on w Hotelu Transylwania podkładał głos pod ojca Drakuli, czyli Drakulę seniora, czy jak tam zwał, tak zwał, to jest oczywiście zwiastun, ale wam nie mogę go pokazać. Angela Bassett, drugą będzie osobą, która otrzyma honorowego Oscara. Aktorka, która dwukrotnie nominowana była do Oscara, w tym roku miała szansę na statuetkę za drugoplanową rolę w widowisku Czarna Pantera, Wakanda w moim sercu. Przyznam wam, że gdyby dostała tego Oscara w tym roku, to byłbym bardzo, bardzo zdziwiony, bo nie zasłużyła według mnie w tym roku. Natomiast zasłużyła 3 dekady wcześniej, była o włos od wygranej jako Tina Turner w filmie Tina What's Love Got to Do With It. Biograficzne wiadomo o Tinie Turner. Niestety wtedy się nie udało. Trzecią osobą będzie Carol Littleton, montażystka. 4 dekady temu zdobyła swoją jedyną nominację do Oscara za film E.T. Od kilku lat jest na emeryturze. Ostatnim zmontowanym przez nią filmem jest Moja kolacja z Hearth. Więc rzeczywiście tak to jest. Dla kogo Jean Hershow Humanitarian Award? Wiemy również, kto odbierze nagrodę Jean Hershow Humanitarian Award za działalność charytatywną. Tegoroczną laureatką została Michelle Sutter. Była szefowa Sundance Institute. Przez wiele lat pomagała twórcom filmowym na początku ich karier twórczych, dając szansę na wykazanie się talentem ludziom, których głos w innych okolicznościach pozostałby niezauważony. Więc rzeczywiście tak to będzie wyglądało. W zeszłym roku chyba to nie było w ogóle transmitowane. Możliwe, że będzie jakaś transmisja online, bo telewizje tak niespecjalnie będą się w ogóle jakkolwiek ruszały, jakkolwiek garnęły do tego. Zobaczymy, ze Złotymi Globami też są jaja, bo tam w tym momencie to już jest prywatna w ogóle firma i tak dalej. Także może być. Proszę bardzo. Tutaj Darek podrzuca Dead and Loving It, Dracula, wampiry bez zębów. Zgadza się, tam Leslie Nielsen wcielił się w Króla Ciemności. Historia świata, rzeczywiście mnóstwo naprawdę dobrych, prekursor, chyba tak, prekursor humoru absurdalnego, prawda, chociaż nie prekursami byli bracia Marx, on tak naprawdę rozsławił, później byli jeszcze wiadomo Monty Python i tak dalej. Uwielbiam Robin Hood, Faceci w rajtuzach i Kosmiczne jaja. Ja niedawno puściłem córce, Mai puściłem niedawno Robin Hooda, Faceci w rajtuzach, nie mogła się przestać śmiać, tak, że po prostu było dosyć grubo. Cześć Adalet, witam bardzo serdecznie. Więc bardzo mnie cieszy rzeczywiście Mel Brooks. On, co było dobre w jego twórczości, dobrze pewnie znacie, to on przekraczał granice tak naprawdę. Naśmiewał się u niego naprawdę z wszystkich się śmiał, nie było tematu tabu, jeżeli chodzi o religię, wyznanie wiary, kolor skóry.
wszystkim, po wszystkim również bardzo mocno jechał i totalnie go to nie stresowało. Domyślam się, że dzisiaj, gdyby zaczynał karierę, to pewnie połowa tych projektów nie powstałaby. No i chyba najbardziej nam się kojarzy aktorsko oczywiście z Billem Wilderem, z którym nakręcili kilka filmów, bo to wiadomo było, że były Płonące siodła, był młody Frankenstein, przepraszam bardzo, Frankenstein, chciałoby się rzec. No, producenci, oczywiście za film producenci, w ogóle Gene Wilder był nominowany przecież do Oscara i kilka rzeczywiście innych, naprawdę bardzo, bardzo zacna osoba i jestem very, very happy, że jestem very happy. Kilka lat temu wyszła druga część Historii Świata. Oglądał ktoś? No właśnie tutaj w maju był jako serial komediowy. No nie wiem jak to wyglądało. Ja osobiście nie widziałem, a może rzeczywiście pora nadrobić, bo Mel Brooks to zawsze Mel Brooks, więc bardzo mnie to cieszy. Cytując Czereśniaka z Czterech Pancernych, zasłużyłeś jak niejeden generał nie zasłużył, panie i panowie. A teraz słów kilka o komiksach, więc pogadamy sobie, zaczniemy od Supermana. Superman Legacy, o tym jak najbardziej projekcie sobie pomówimy teraz. Superman Legacy, Lex Luthor są kandydaci, to bracia. Podaje nam znowuż The Hollywood Reporter. Oczywiście to jest z filmem, bo jak dobrze widzicie, ale to jest oryginał artykułu jest The Hollywood Reporter. James Gunn miał pracowity weekend. Oglądał próby przed kamerą kandydatów do ról Clarka i Lois. W tym momencie, zaraz opowiem o tym, bo już w tym momencie wybrali te osoby. Portal The Hollywood Reporter ujawnił też szczegóły fabuły oraz kandydatów do roli głównego złoczyńcy, no bo ma być to Lex Luthor. Kilku dostaliśmy, tak? Był Gene Hackman, jak najbardziej w oryginalnej wersji. Potem mieliśmy Kevina Spacey'a. No i ostatnio był Jesse Eisenberg, tak? No mi chyba najbardziej z tych wszystkich postaci, muszę przyznać, zapadł w pamięć Clancy Brown. On akurat był tylko głosowo podkładał głos. Głosowo podkładał głos. Ja cię kręcę. Cytując Robin Hooda w Faceci w Rejcach, ale redundancja. No, udzielał głosu postaci. Jeżeli nie kojarzycie, on był Złolem w Pierwszym Nieśmiertelnym, również był tam szefem strażników w Skazani na Shawshank. No, dobry, rzeczywiście fajny, zacny aktor. The Hollywood Reporter podaje, że przesłuchania trwają w sobotę i w niedzielę. W sobotę aktorzy byli w charakteryzacji i kostiumach Clarka Kenta, a w niedzielę zaś pojawiły się w kostiumie Supermana. Nicholas Hoult odgrywał w sobotę kilka scen filmu z Rachel Bronson, Tom Britney z Phoebe Denver, zaś David Cronsworth i z Emmą McKee. W niedzielę na casting pojawiła się cała trójka aktorów, ale z pań była tylko McKee. I choć źródła The Hollywood Reporter przestrzegają przed nadmiernym entuzjazmem, wydaje się, że to właśnie Emma McKee jest faworytką do roli Lois Lane. No, nic pewnie bardziej mylnego, ale o tym za chwilę oczywiście. Lex Luthor. Kto ma szansę zagrać przeciwnika Supermana? The Hollywood Reporter podaje również, że James Gunn ma kandydatów do roli Lexa Luthora. O angaż ubiegać się mają. Panie i panowie, a widać go, widać. Aleksander Skarsgård, no znany oczywiście z tych Skarsgårdów, tak. Z Warner Bros. Współpracował przy takich widowiskach jak Tarzan Legenda, tam wcielił się oczywiście w Tarzana, i Godzilla kontra Kong, więc rzeczywiście no, to nie jest żadne tam nazwisko wyjęte dziś z kapelusza. A drugą osobą, która się ubiega o rolę Lexa Luthora jest Bill Skarsgård, jego brat. Specjalista od czarnych charakterów, był Pennywise'em w dylogii To i Markizem de Gramont w Johnie Wicku 4. No jest ciekawie, rzeczywiście obaj są świetni, obaj są dobrzy, chyba bardziej mi się Bill Skarsgård jakoś podoba. Nie można wykluczyć, że w rywalizacji wciąż jest Holt. Aktor był pierwszym kandydatem na Lexa Luthora, ale odrzucił propozycję, bo chciał spróbować swoich sił jako Superman. Jeśli nie dostanie roli, a według twitterowych źródeł faworytem jest Cornsworth, być może zmieni zdanie. No, zobaczymy, czy zmieni. Może tak, może nie. Co wiemy o filmie Superman Legacy? James Gunn chce wejść na plan pierwszego filmu powstającego w ramach nowej wizji uniwersum DC, czyli DCU, na początku 2024 roku. Premiera widowiska to lipiec 25, czyli dokładnie 2 lata od dzisiaj. W porządku, mają czas, żeby dopracować efekty specjalne. Może będą lepsze niż we Flashu. Szczegóły fabuły nie są znane, jednak jak podaje The Hollywood Reporter, w tej wersji opowieści o Człowieku ze Stali zobaczymy świat, w którym wszyscy są przyzwyczajeni do widoku superbohaterów, którzy zrzeszeni są w grupie zwanej Authority. Okej, no tam dalej jest Flash. Kto by wam bardziej pasował? Tak popatrzę, a w ogóle wiecie co? A nawet zrobię ankietę. Zrobimy ankietę, to powiedz mi, kto byłby lepszym. Kto byłby lepszym
Lexem Luthorem. Zaraz zobaczmy, jak tu się ankieta. Jakaś tu się ankieta jest tutaj. To jest co? Rozpocznij sesję pytań. O, ankietę, proszę bardzo. Tutaj ciach. I dajemy, czy Bill. Inaczej, damy od góry, żeby było tak samo, czyli czy Aleksander. Czy Bill. Panie i panowie, proszę bardzo. I startujemy. I to będzie taka szybka 5-minutowa ankieta. Po tym, jak skończę czytać komiksowe nowości, komiksowe informacje, to sobie omówimy. A jak? A czemu by nie? Kto nam zabroni? Proszę bardzo. To sobie skomentujemy tę wiadomość. Więc tak to wygląda. No. Obaj dobrze. Mi się chyba bardziej Bill mi się wydaje, bo bardziej mi się spodobał w roli Pennywise'a. No ale to już akurat takie jest tylko i wyłącznie moje podejście. Więc to było odnośnie Lexa Luthora. A jeżeli chodzi o to, kto został Supermanem i Lois Lane, już wybrani, panie i panowie, czyli artykuł później, no i też, jak widzę tutaj, The Hollywood Reporter, Superman i Lois wybrani. James Gunn podjął decyzję i zdecydował się na duet aktorów, który brał udział w castingach i testach. Ale castingi i testy to, dobra, nieważne. W rolę głównych w widowiskach Superman Legacy wystąpią David Cornswet i Rachel Brosnahan. Film będzie otwarciem nowego kinowego uniwersum DC, proszę bardzo. To jest właśnie ten gentleman. Ja o tym akurat już pisałem na karcie społeczności. Zaglądać na kartę społeczności, bo tam się dzieje dużo, przynajmniej jest jeden, jak nie 2 posty dziennie, także akurat tam dosyć dużo jest. W ogóle widzę, że lubicie quizy, dlatego są przynajmniej 2 w tygodniu quizy. Tam ktoś napisał, ostatnio jak była premiera Wiedźmina, to zapytałem, który Wiedźmin ma najwyższą cenę na IMDb, no i okazało się, no, nie będę zdradzał, może zagłosujecie sobie, spróbujecie swoją wiedzę. Tam koleś, który mówi, co? To ten syf, to łajno, niemożliwe, no ale rzeczywiście tak to jest. David Cornswet jest znany z seriali Ryana Murphy'ego Hollywood i Wybory Peytona Hobarta. Nie znam żadnego z tych seriali, przyznam otwarcie. Na dużym ekranie pojawił się m.in. w Pearl. No tutaj to już w tym momencie wiemy dokładnie, o co chodzi. Pearl. Wcieli się on w Clarka Kenta, reportera gazety Daily Planet, który w rzeczywistości jest przybyszem z planety Krypton, walczącym ze złem jako obdarzony nadludzkimi mocami Superman. Na dużym ekranie tę postać wcielaliśmy dotychczas Henry Cavill, Christopher Reeve, Brandon Routh. Christopher Reeve, Brandon Routh, Henry Cavill na końcu powinno być, jeżeli już tak pokazujecie. No zgadza się. Jak zobaczyłem pierwszy raz jego zdjęcie, to mówię, a co się stało z tym Cavillem? Oni operację mu zrobili? Czy to jest deepface, że taki młodziutki? No dopiero później przeczytałem, że to jest Cornswet. No, tak jakoś to wygląda. No proszę bardzo, no może być. Obaj fajni, bardziej lubię Aleksandra, to do tego wcześniejszego zgadza się. Więc tak wygląda David Cornswet. Zaraz odpowiem na wasze pytania. Dobrze, a proszę bardzo, tutaj mamy Rachel Brosnahan. To z kolei Brosnan, niech będzie Brosnan. To z kolei dwukrotna zdobywczyni Złotego Globa i laureatka Emmy za główną rolę w serialu Wspaniała Pani Maisel. Brosnan zagra Lois Lane, dziennikarkę, która pracuje z Kentem w redakcji Daily Planet. Poprzednimi odtwórczyniami roli Lois Lane na dużym ekranie były m.in. Amy Adams, Margot Kidder i Kate Bosworth. Znowu przekręcili, no ale już nie będę się tego czepiał. Cornswet i Brosnan pokonali szereg kandydatów do 2 ikonicznych ról. To na ostatniej prostej ich konkurentami byli Nicholas Hoult, Tom Britney oraz Emma Mackey i Phoebe Dayner. To oczywiście nie koniec castingów do filmu. Teraz Gunn będzie musiał wybrać m.in. odtwórcę w postaci Lexa Luthora, a oczywiście bracia, no jak najbardziej. A co wiemy? Nic nie wiemy, czyli tutaj jest powtórka z tego, co było. Więc no ciężko powiedzieć. Kiedyś nagrałem takiego shorta, to Sean Connery kiedyś powiedział, że gdy Christopher Reeve kręcił Supermana pierwszego oczywiście i bo to było chyba w studiach Pinewood w Londynie, no jak wszedł nie na plan, tylko do kafeterii, do tej lokalnej kawiarni, czy tam na planie w studiu, gdzie tam rzeczywiście aktorzy sobie i ekipa wcinają, wszedł w stroju Supermana, to Sean Connery powiedział, że wszystkie kobiety tak. Jaki on piękny i w ogóle. A dzień później kręcono scenę Clarka Kenta i wszedł w stroju, w garniturze Clarka Kenta, żadna nie zwróciła uwagi, więc no rzeczywiście coś w tym jest.
A kto to jest Lex? Ten z wrestlingu? No nie, Lex Luthor to jest ten łysol, taki jeden z najbogatszych, najpotężniejszych ludzi świata, bardzo inteligentni, więc tak to wygląda. Słuchajcie, lecimy dalej, bo no niestety chłopaki nie płaczą, ale 4. sezon The Boys opóźniony. Powód? Strajk scenarzystów, jak podaje nam Movie Web. Akurat tym bardziej teraz jest artykuł od nich. No, przyznam wam, że to jest akurat jeden z powodów, dla których wykupiłem Amazon Prime Video. 49 zł na rok to jest jak najbardziej opłaca się, ale no ten serial jest genialny. No wiadomo, że nie dla wszystkich, bo to jest to jest przeginka do potęgi entej, no ale to już wiecie, że no, jak lubicie hardcore, bo to jest, dzieje się rzeczywiście bluzgi, krew, nagość, wszystko w tym się serialu dzieje. Słuchajcie, chociaż zdjęcia do 4. sezonu The Boys dobiegły końca, jeszcze w kwietniu nie spodziewajcie się nowych odcinków. Twórcy serialu platforma video, Prime Video, Erik Kripke, Teoria Wielkiego Podrywu i Terminator. Ostrzegł fanów, że premiera 4. sezonu prawdopodobnie się opóźni. Powód? Strajk scenarzystów. No ale skoro są nakręcone, zobaczymy. Możliwe, że dokrętki. Popatrzymy, co się dzieje. Eryk Kripke zabrał głos na Twitterze, by poinformować fanów o potencjalnym opóźnieniu nowych odcinków. Wystosował również apel do studiów filmowych, wskazujących, jaki wpływ na harmonogram jego serialu ma trwający właśnie w Hollywood strajk. Premiera 4. sezonu jest uzależniona od tego, jak długo potrwa strajk gildii scenarzystów. Na chwilę obecną nie wiadomo, wyjaśnił Kripke. Powiedzcie studiom, żeby zgodziły się na sprawiedliwe warunki. No rzeczywiście, to byłoby dobrze. W 4. sezonie The Boys zobaczymy szereg nowych postaci. Rosemary David, znana m.in. z filmów Siostra swojej siostry, czy Rachel wychodzi za mąż, wcieli się w postać matki Hugh'ego, proszę bardzo. W roli ojca Hugh Campbella seniora powróci oczywiście znany z poprzednich sezonów Simon Pegg, niesamowita rola. O nieobecnej matce bohatera była już mowa, ale dotychczas nie pojawia się na ekranie. Rob Benedict to kolejny aktor z serialu Nic nie z tego świata, którego zobaczymy w The Boys. W produkcji Prime Video pojawił się już Jensen Ackles jako Soldier Boy i Jim Beaver jako sekretarz obrony Robert Singer. W 4. sezonie wystąpi natomiast Jeffrey Dean Morgan. Showrunnerem The Boys jest oczywiście Erik Kripke, twórca nie z tego świata. Nie wiadomo jednak na razie, w kogo wcieli się Benedict. O czym jest, no nie będę mówił, bo to rzeczywiście jest mroczna strona superbohaterów, więc z tym jest różnie. Homelander, Ojczyznosław, taka jest polska nazwa, no naprawdę masakryczny koleś, no ale rzeczywiście ja będę jak najbardziej czekał. Pytanie, jak go w scenariuszu przedstawi Gunn? Luthor w komiksach jest dość skomplikowany, potrafi być charyzmatyczny i uroczy, ale też bezwzględny i kalkulujący. Mam nadzieję, że nie będzie miał ADHD, no tak jak miał Eisenberg. Mi się wydaje, że Eisenbergowi powiedzieli, słuchaj, ty zagrasz zagadkę. No i on się tak wcielił, że jakoś dziwnie to wyglądało. Zgadza się, no Lex Luthor on jest super inteligentny, różnie, bo on ci przewija przez wszystkie media, nie tylko właśnie filmy, seriale, animacje, gry. On jest czasami super złolem, a czasami jest po prostu good bad guy, czyli nawrócony bandyta, jak ja go tutaj mówię, antybohater, ale no rzeczywiście zawsze jest przebiegły, inteligentny, no i potrafi zajść nieźle za skórę. Ta wersja, którą nam przedstawił oczywiście Gene Hackman, to było coś innego, mi się bardziej tak patrząc tutaj właśnie na Ojczyznosława, bo tak się nazywa Homelander, bardziej upatrywałbym jego właśnie, tak coś pośrodku, ale i mojemu Lexowi Luthorowi bliżej byłoby raczej do Homelandera. Jak to będzie wyglądało, zobaczymy. Thomas Ian był na strajku scenarzystów, dużo było. Kevin Smith również był na strajku scenarzystów i kilku innych. Strajk scenarzystów to jest w ogóle paranoja świru, ponieważ motyw jest taki, że kiedy pierwszego dnia przedstawili swoje postulaty, oczywiście one były znane wcześniej, ale gdyby pierwszego dnia te postulaty były spełnione, to by kosztowało Hollywood, mówię ogólnie, bo to nie tylko wiadomo są filmy, ale to są i seriale na różnego rodzaju platformy streamingowe, to są oczywiście animacje, to są różnego rodzaju talk show, to wszystko oczywiście są pisane scenariusze i tak dalej, więc tego jest mnóstwo. To by kosztowało Hollywood około chyba tam 1,2 miliarda, bo to chodziło głównie o to, żeby były podwyżki, żeby emerytalne płacić wyższe, żeby były zwroty za paliwo, no bo wiadomo, że podrożało i tak dalej. To nie chodziło nagle o to, że oni chcą, powiedzmy, zarabiają 10 na godzinę, chcą zarabiać 40. Nie, to chodziło o takie proste socjalne sprawy. Po 2 tygodniach strajku, witam bardzo serdecznie, dziękuję bardzo za suba, Nineczek. Po 2 tygodniach strajku okazało się, że już ich to kosztowało wtedy około 3 miliardy. Więc biorąc pod uwagę, jak długo to trwa teraz, to obstawiam, że w tym momencie to już tak z 10 miliardów jest, bo co chwilę
my się spotykamy tej co niedzielę i ja wam cały czas mówię, ten film opóźniony, ten serial opóźniony. Ja nie oglądam na przykład talk showów i tak dalej, tych innych programów, które są na bieżąco podawane, prawda? Tam są komentarze, tak samo jak ja tutaj komentuję, co było w minionym tygodniu, tak samo są programy w Stanach, więc tego jest dużo. No i te wszystkie programy są opóźnione, nie można nagle tak, że weźmiesz, weź se skrucha i on ci napisze, nie możesz, bo nie jesteś w związku i tak dalej, tylko scenarzyści, związkowcy i tak dalej, więc rzeczywiście tego jest naprawdę dosyć dużo, dosyć zagmatwane, a za chwilę będzie o tym, że no już niedługo mogą do tego strajku dołączyć aktorzy, bo obecna umowa ze studiami się kończy albo końcem czerwca, albo końcem lipca, także po prostu masakrycznie. A jeszcze sobie przypominam, on był chyba w Mortal Kombat vs. DC, możliwe, że był. Więc rzeczywiście, no, może być zabawnie z tym wszystkim, bo to jest, no to jest dziwna sprawa, no ale co poradzimy panie i panowie, tak to rzeczywiście jest. Zobaczę, jak tam wyszła nasza ankieta, więc jeżeli chcecie złożyć głos, to proszę bardzo, zaraz kończymy ankietę. 3, 2 i 1, 0, koniec. Zobaczymy, kto według was wygrał. Kto byłby lepszym lektorem? Aleksander 71, Bill 28, więc rzeczywiście wybraliście, że Aleksander Skarsgård, czyli ten, który się wcielił w rolę między innymi Tarzana. No w porządku, elegancko, czemużby nie. Zobaczymy, jak to wyjdzie, bo się może okazać, że na testach nie pójdzie jakoś tak, może się nie zgadzać włoska firma Castrucci, Mamona i Szmal, więc to z tym jest oczywiście różnie. Słuchajcie, lipcowe nowości, więc zaczniemy od gier wideo? Pewnie, że tak. Zaczniemy od gier wideo na PlayStation Plus. Już wam tutaj pokazuje ekran. I jedziemy. Wyciekły gry PlayStation Plus na lipiec. Podaje nam ładnie artykuł na Twitterze. Był renomowany Data Miner. Przeczytam jeszcze raz, tutaj wam podkreślę. Renomowany Data Miner, czy Data Miner. Pięknie. W Filmwebie naprawdę piękne polskie słowo. Billy Kun ujawnił gry, które zadebiutują w PlayStation Plus Essential w lipcu 2023. Wygląda na to, że lipiec mimo braku premier będzie dla posiadaczy PlayStation bardzo gorącym miesiącem. Więc panie i panowie, będzie można sobie spokojnie pograć. Przede wszystkim Call of Duty Black Ops Cold War na PS4 i na PS5. No chyba serii Call of Duty chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. Drugą grą Endling Extinction is Forever na PS4 i PS5. Przeżyli świat spustoszony przez ludzkość oczami ostatniego lisa na Ziemi w tej ekologicznej przygodzie. Proszę bardzo, można i tak. No i jeszcze jedna jest gra, Alan Wake Remastered, PS4 i PS5. Kiedy żona bestsellerowego pisarza Alana Wake'a znika bez śladu podczas ich wspólnych wakacji, odnajduje on pojedyncze karty swojego thrillera, którego pisania nie pamięta. No i oczywiście trzeba jechać i trzeba odgarnąć. Więc rzeczywiście dla graczy dobrze, że PS4, PS5, bo akurat no, ja nie jestem posiadaczem PS5, więc tak to jest. W dziwnych czasach żyjemy, bardzo dziwnych czasach żyjemy. To też influencer, to databajzer, kurde, szybciej nowych słów się trzeba uczyć, no. Po prostu masakra. Data miner. Ja rozumiem, o co chodzi. No, data, czyli informacje, czyli wiadomości, a miner, czyli kopacz, czyli wynajdywacz, można było tak powiedzieć, czyli osoba znajdująca się. No tak samo jak teraz już z tego, co ostatnio zorientowałem się, już nie mówi się, że na przykład sprawdzałem, wyszukiwałem informacji, tylko robiłem research, wiesz, tak bardzo ładnie po polsku. Już się, jak jedziesz na wakacje, to już nie rezerwujesz samolotu, tylko bookujesz od booking i tak dalej, więc no, różnie to bywa. Ale słuchajcie, lecimy dalej, bo rzeczywiście tych nowości jest całe mnóstwo. Tym razem przeskakujemy na Kanal Plus Online. Jeżeli jesteście tutaj, mam nadzieję, że macie Kanal Plus Online. Lipiec w Kanal Plus Online, chleb i sól Lombard, czego nie przegapić. W lipcu na Kanal Plus Online będą na Was czekać zarówno najgłośniejsze polskie filmy, jak i światowe kino akcji. A jeśli lubicie się bać, w bibliotece Platformy znajdziecie ciekawe pozycje horrorowe. No to już lecimy. Zobaczymy, co tutaj jest, więc patrzymy. 5 lipca pojawi się Chleb i sól, nagroda na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji, nagroda specjalna jury w konkursie Horyzonty, 6 nominacji do Orłów, w tym statuetka za odkrycie roku dla reżysera, 3 nagrody specjalne na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, pełne zachwytu recenzje i równie entuzjastyczne reakcje widzów, panie i panowie, więc rzeczywiście wygląda ciekawie.
Już patrzymy. Jest to historia iście z życia wzięta. Chleb i sól opowiada o studentce Warszawskiej Akademii Muzycznej, która wraca, ojej, żeby nie zjasnął, która wraca na wakacje do rodzinnego miasteczka. Za chwilę wyrusza na zachód Europy, gdzie czeka na niego stypendium oraz światowa kariera pianisty. Ale na starym osiedlu jest to po prostu Tymkiem, który trafia w samo centrum lokalnego konfliktu z obcokrajowcami. No więc rzeczywiście troszeczkę bardzo film przy ziemi, żebyśmy nie odlecieli. 9 lipca to Przerwany lot, nowy film Jean-François Richer, twórcy Ataku na posterunek z 2005 i Władcy Paryża. To propozycja stworzona na wieczorny relaks. Gerard Butler wciela się tu w pilota, który cudem ratuje swoich pasażerów przed katastrofą po tym, jak samolot zostaje uszkodzony podczas burzy, czyli zabili go i uciekł. No więc jedziemy z koksem. Tutaj widzicie, że jest i FBI, czyli jakaś literówka, także całkiem nieźle. Lombard 12 lipca to dokument Łukasza Kowalskiego, debiutujący na festiwalu Millennium Dogs Against Gravity. W zeszłym roku odbił się po pierwszych pokazach szerokim echem. Co takiego jęło widownię? Lombard to opowieść o właścicielach jednego z największych lombardów w Europie, ulokowanego na bytomskim przedmieściu. Wszystko wskazuje jednak na to, że lata świetności mają już za sobą, więc krótko mówiąc, fajny, ciekawy dokument, można sprawdzić. 19 lipca to Braty. Marcin Filipowicz zaprasza na polskie blokowiska. Można dalej oglądać jak najbardziej. Patrzymy dalej. Sierota Narodziny Zła, czyli to jest druga część, a nawet recenzja, jeżeli mnie pamięć nie myli, była na kanale. Panie i panowie, witam bardzo serdecznie, Madame Perfumella. Cześć. Właśnie gadaliśmy przed chwilą o grach na PS4 i 5. Opis fabuły jest taki. Tytułowa sierota to geniuszka zła, która udaje się zbiec z zakładu dla psychicznie chorych w Estonii i dostać się do Ameryki. Jej wyjątkowa aparycja przypominająca dziecko sprawia, że bez problemu zaczyna się podszywać pod zaginioną córkę pewnej bogatej pary. Pamiętam, że w ten film oglądałem tylko drugą część, jedynki nie widziałem. No różnie to było. Widzę, że pojawiło się dużo pytań, zaraz będę na nie, panie i panowie, odpowiadał. Pan Zabawka 17 lipca o tym, że pieniądze szczęście nie dają. Kino przekonywało nas już wiele razy. Szczęście nie dają, tak, no ale w sumie wolałbym nie mieć szczęścia w Mercedesie niż w Fiacie Multipli na przykład. Podobnie jak już tym, że pieniądze nie da się jednak kupić wszystko, w Panu Zabawce to prawda zyskuje nowe znaczenie. Oto bowiem rozwydrzony syn miliardera życzy sobie dostać w prezencie człowieka. Czy czegoś takiego już nie było kilka lat temu z Robinem Williamsem? Wydaje mi się chyba, że tak. Słuchajcie, listopad pojawi się, ale 30 lipca. Jean Dujardin, laureat Oscara za rolę w Artyście, tym razem walczy z terroryzmem. W najnowszym filmie twórcy kryptonim wciela się w dowódcę oddziału terrorystycznego, który tropi sprawców krwawych ataków dokonanych w Paryżu 2015, więc rzeczywiście też dobrze. No całkiem ciekawe, przynam szczerze, propozycje. Pewnie bym chciał wiele zobaczyć, no ale niestety z racji tego, że no, nie mieszkam w Polsce, a z VPN-em jest różnie, bo na przykład mam wykupiony i nie to, że jakiś tam ściemna, ale na przykład HBO nie jestem w stanie odpalić na VPN-ie. Pokazuje mi, że bardzo mi przykro, ale nie. Już tutaj sobie zapauzuję wasz czat. Ale wiecie, odpowiem, no bo dużo jest pytań, także zanim przejdę do Netflixa, to tylko popatrzę, co tutaj pytać. Zmienimy w międzyczasie. O, proszę bardzo. A to jest Jurek pyta. Nineczek. Siema Marcinek, mam pytanko. Czy materiał w temacie przełożenia filmu Spidermana poza multiversum będzie w formacie short czy filmiku? Będzie w formacie shortów. To jest zaskakujące, bo na tym odnośnie właśnie Spidermana poprzez multiversum nagrałem recenzję. Obejrzało ją kilkaset osób, ale nagrałem, i tutaj wam nie ścieniam, ale chyba z 15 albo 16 shortów. No i jest masakra, naprawdę. One się oglądają w setkach tysięcy, bo chyba jeden z nich obejrzany został ponad 80 000 osób, a kiedy na przykład nagrywam materiały typu właśnie takie ciekawostki na zasadzie co się stało, co oznacza w Spider-Manie cyfra 42, dlaczego ten pająk miga i przełącza się i tak dalej, to nagle się okazuje, że tego nikt nie ogląda, a shorty oglądacie jak szaleni, także jak najbardziej on będzie odnośnie w formie shortu. Nie wiem, czy wiecie, po prostu już powiem wam teraz, że no niestety już marzec, tak miał być 20, bodajże 9 marzec 24 miał być się pojawić Spider-Man poza multiversum, czyli kolejna część. No niestety w tym momencie już wiemy, że ta data nie wypali. To jest to samo, dobra. Dokument o Lombardzie, interesujący, ciekawie się zapowiada. Zgadza się, jeżeli macie możliwość, to ogarnijcie, zobaczcie.
Zobaczcie, tak przeczytam, tylko mówię, no pewne rzeczy trzeba po kolei. Sierota, dobry film. Wiesz co, słyszałem, że jedynka jest dobra. Dwójka mi się niespecjalnie podobała, ale zobaczymy. Czekasz na temat ostrych aktorów? Zaraz będzie, bo jeszcze w tym momencie kilka rzeczy i będziemy śmigać. Tutaj Kamalo potwierdza, dobra, jest elegancko. Słuchajcie, lecimy dalej z komiksami, nie, jeszcze z lipcowymi nowościami, bo teraz Netflix, panie, panowie. No Netflix zawsze wrzuca nam coś fajnego. To jest akurat informacja nadesłana. Autorem jest Łukasz Cieślak. Lipiec tuż, a to oznacza nowe filmy i seriale w serwisach VOD. W lipcu Netflix przygotował dla was porcję znakomitych nowości. Oczywiście nie będę mówił o wszystkich, tylko takich najciekawszych, które tutaj rzeczywiście zostały wybrane, więc już wam mówię. Uciekaj i strzelaj. Run and Gun z 22 roku. Były kryminalista zmuszony do wykonania ostatniego zlecenia musi przypomnieć sobie, swoją krwawą przeszłość, aby zemścić się na zdradliwych pracodawcach i chronić rodzinę. Znamy to, może rzeczywiście, chociaż na 4,5 niekoniecznie poważna. Zagubne serca z Harrisonem Fordem i Christine Scott Thomas przed wielu lat. Można obejrzeć melodramat w porządku. Kompania Braci, oddział bohaterów, Company of Heroes z 2003 roku. Vinnie Jones, między innymi i Tom Sizemore, świętej pamięci. Teściowie, panie i panowie, komedia polska. Gdy pan młody zostawia swoją wybrankę przed ołtarzem należącym do totalnie przeciwnych świata rodzice, nie przerywają przyjęcia i próbują zrozumieć, co poszło nie tak. Ciekawe podejście do tematu. Światła sceny, Center Stage, obyczajowy muzyczny film z Peterem Gallagherem w jednej z głównych ról, Niedoszły król. Panie i panowie, dokumentalny True Crime. Nie jestem wielkim fanem True Crime. Na wygnaniu supermodelka i wystrzał w ciemności, który odmienił życie wielu ludzi na całe pokolenie. Serial Niedoszły król opowiada historię Vittorio Emanuela de Savoia, ostatniego dziedzica tronu Włoch. Więc jeżeli lubicie, to proszę bardzo. 5 lipca Wham, czyli historia zespołu, który między innymi współtworzył George Michael, także Andrew Wrigley, więc możecie sobie spokojnie obejrzeć. Pachnie oszustwem 6 lipca, czyli kolejna komedia. To takiego ciekawego. Prawnik z Lincolna, proszę bardzo. Kolejna produkcja, teściowe poszukiwani. Tak patrzę, coś takiego, co było rzeczywiście w miarę interesujące. Proszę bardzo, Pan Samochodzik i Templariusze. Jaka to jest data? 12 lipca. Ja akurat będę wtedy w Polsce, więc zapewne recenzji nie będzie. Domyślam się, że pewnie wrzucę w późniejszym terminie. Z Pana Samochodzika chyba nie będę nikomu przedstawiał, no bo nie ma jakoś potrzeby. Co tutaj mamy? Komedia romantyczna. Przetrwają puszyści. Nie otwieraj oczu Barcelona, Bird Box Barcelona, czyli kolejna wersja. Pamiętacie ten hit sprzed kilku lat z Sandrą Bullock w roli głównej, to akurat teraz wersja hiszpańska. Słodkie magnolie, dramat, proszę bardzo, co tu jeszcze mamy dalej. Sklonowali Tyrona z Johnem Boyegą i Jamie Foxxem. Obiecująca młoda kobieta. Hit sprzed 3 lat właściwie też się pojawi 26 lipca. Wiedźmin, druga część trzeciego sezonu, 27 lipca, no to już będę z powrotem, więc pewnie sobie obejrzę i obgadamy. Paradise również, a także 28 lipca Kapitan Fall, ale komedia, animacja dla dorosłych. Więc rzeczywiście, no, dokładnie wiecie. 31 lipca to Spider-Man bez drogi do domu. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o nowości, które przygotowali nam na lipiec twórcy. No fajnie, bardzo mnie to cieszy. Kamalo pisze, że oglądam tych teściów, całkiem przyjemny film. Ciężko to powiedzieć o polskich filmach ostatnimi czasy, co? Że całkiem przyjemny, no ale rzeczywiście dobrze. A mnie tutaj chodzi o atak paniki, o to rzeczywiście, co się dzieje przy okazji Spidermana. No rzeczywiście dużo. Odnoszę wrażenie, że true crime są popularne z tego powodu, że są popularne. Możliwe, że tak jest. Ja jakoś nigdy chyba się nie przekonałem do tych właśnie materiałów true crime. No, zobaczymy. Czy oglądałem pierwszą część trzeciego sezonu? Obejrzałem już 3,5 odcinka. Jak wszystko się Kamalo ogarnie, jak wszystko się zgra, to jutro, najpóźniej we wtorek będzie recenzja pierwszych tych 5 odcinków. Czy widziałem film Porachunki Steela? Nie kojarzę. Napisz, o czym jest świże. Napisz, o czym to jest, bo jestem ciekaw, co to jest. Słuchajcie, no niestety czasami tak też jest, że są smutne wieści. Tak było i tym razem. Wiem, między innymi Julian Sands zaginął kilka miesięcy temu, mieliśmy nadzieję, no ale niestety nie udało się. Panie i panowie, pamiętny czarnoksiężnik miał 65 lat, odszedł od nas, jak podaje The Hollywood Reporter.
Potwierdziły się najgorsze przypuszczenia. Władze hrabstwa San Bernardino ogłosiły, że szczątki odnalezione w sobotę przez turystów wędrujących po Mont Baldy należą do Juliana Sandsa, aktora zapamiętanego z ról w filmach Rolanda Joffé, Pola śmierci w Vatel, Jamesa Ivorego Pokój z widokiem, Mike'a Fidisa Zostawić Las Vegas, czy 80sowego hitu. No, nie, już na tego nie będę komentował. Czy hitu lat 80. Czarnoksiężnik. Do tej roli powrócił w kontynuacji z 93 roku. Miał 65 lat. No szkoda, akurat ja się wychowałem na Warlock, taki akurat nosi tytuł film oryginalny, VHS-owy czasy. Rzeczywiście tam Julian Sands grał Zuola. Więc nie będę się rozwodził na temat tego, co się stało, jak no niestety poszedł w góry i niestety nie udało się. Wiele rzeczywiście ciekawych ról, bo tutaj jak wcześniej mówiłem, Roland Joffé to Pola śmierci, James Avory Pokój z widokiem, Ken Russell Gotych w połowie lat 80. opuścił rodzinę w Wielką Brytanię i przeniósł się za ocean. Pierwsza zagraniczna rola w kanadyjskim kryminale Basements w reżyserii Roberta Altmana, więc słuchajcie, Roland Joffé, Ken Russell, James Ivory, Robert Altman, to naprawdę są wielkie nazwiska. Czasami też pojawił się w B-klasowych produkcjach. Czarnoksiężnik, był doktorem Jamesem Attorneyem w Arachnofobii, czy Francem Lisztem w Improwizacji. Jako Eve Clock w Nagim Lunchu Davida Cronenberga zmienił się w potworowatego robaka, zaś w Uwiedzionej Helenie Jennifer Lynch wcielił się w owładniętego wyniszczającym uczuciem do tytułowej bohaterki chirurga Nicka Cavanaugha, więc rzeczywiście dosyć poważnie. Jeszcze jest Zostawić Las Vegas Mike'a Fidisa, ale także wersja Browninga dla tej jednej nocy, Utracona niewinność, Time Code, Suspension of Disbelief i tak dalej, i tak dalej. Rzeczywiście dużo zacnych, ciekawych filmów. No, niestety tak to czasami jest, że się nie udaje. Ostatnie projekty. Wśród ostatnich projektów Juliana Sandsa, które czekają na premierę, są thrillery Double Soul i The Last Breath oraz dramat Body Odyssey. Aktualnie filmografię aktora zamyka prezentowany na tegorocznym festiwalu w Berlinie dramat biograficzny Seneca. To jest poniżej jego zwiastun. Mam nadzieję, że mi nie włączą demonetyzacji. W ogóle nie, że nie wywalą, tak jak ostatnio wywalili Ormanda podczas odcinka na żywo, panie i panowie. Również odszedł od nas Alan Arkin, tak, bardzo, bardzo zacny aktor, laureat Oscara, miał 89 lat, jak podaje Deadline. Zmarł Alan Arkin, wybitny amerykański aktor filmowy i teatralny, laureat Oscara, mistrz pierwszego, drugiego planu, znany z takich filmów jak Mała Miss, Operacja Argo, tak, to ten film Bena Afflecka, czy Edward Nożycoręki. Miał 89 lat, w swoim domu w kalifornijskim Carlsbad. 89 lat, no bardzo ładny, trzeba przyznać, bardzo ładny wiek. Alan Wolf Larkin urodził się w Brooklynie w Nowym Jorku w rodzinie żydowskich imigrantów z Rosji i Niemiec. Zadebiutował na Broadwayu w 1958 roku, zaś już w 1963 otrzymał prestiżową nagrodę Tony za sztukę Enter Laughing. Skąd muszę wyłączyć jej zwiastun, bo będzie klops. Pełnoprawny debiut to film Normana Jewisona Rosjanie nadchodzą z 1966 roku i zdobył od razu nominację do Oscara, a także Złoty Glob. No, czyli jak najbardziej piękny początek kariery. Zdobył drugą statuetkę za drugi plan w komedii Mała Miss z 2007 roku. Naprawdę bardzo, bardzo fajny film. Wśród oscarowych nominacji znalazły się także role w Operacji Argo Ben Afflecka, w filmie Serce to samotny myśliwy, Roberta Elisa Millera. Bez jego wspaniałych występów zupełnie innymi filmami byłyby Edward Nożycoręki, Glengarry Glen Rose, Paragraf 22, Gattaca, Szok przyszłości. Jego ostatnią produkcją filmową było Śledztwo Spencera. Pamiętam też był film, może mi przypomnicie tytuł, Alan Arkin występował Morgan Freeman i bodajże Calvin Klein. Oni grali takich trzech podstarzałych, emerytowanych już bandziorów, no i tam rzeczywiście co musieli zrobić. No niestety, panie i panowie, PESEL-u nie szukamy. Wasze zdrowie, panowie. Sekundkę, już patrzę, co piszecie, bo widzę, że czat jest rozgrzany, tylko wyłączam te rzeczy. Jak nie widziałeś jedynki, to nic dziwnego, że ci dwójka się nie podobała, która jest prequelem. Wiem, że jest prequelem, znam historię dwójki, no ale jak tako nie wyszło. Ale muszę ci powiedzieć, że jeszcze część Spidermana będzie miała też sporo minut, tak około godziny 46 strzelam. No, zobaczymy.
bo muszą pokazać Miguela, Milesa Moralesa, tego złego, tą kobitkę, no mnóstwo, naprawdę będzie mnóstwo rzeczy się pojawiało się w trójce. Rest in peace dla obu panów, zdecydowanie tak. W starym, dobrym stylu to chyba o ten film chodzi. Możliwe, nie pamiętam jaki był polski tytuł. Dobranoc Darku, cześć, do zobaczyska za tydzień, za 2. Zobaczymy kiedy jest. Słuchajcie, no skoro nasz, gdzie to jest? Jest, proszę bardzo, skoro postalowy świr czekał, no to proszę bardzo, paraliż Hollywood, gwiazdy grożą strajkiem aktorów. Panie i panowie, jest to artykuł sprzed 4 dni, więc możliwe, że już w tym momencie jest nieaktualny, a mam nadzieję, że się dogadali, bo ja tak niekoniecznie chciałbym, żeby się pewnie okazało, że nagle mamy pół roku przerwy i nie ma żadnych filmów, ale zobaczymy. To jest akurat artykuł Deadline. 30 czerwca, no czyli 2 dni temu, wygasa aktualnie obowiązujący kontrakt między wytwórniami a aktorami zrzeszonymi w związków zawodowych SAG-AFTRA. Jeśli strony nie dojdą, nie zgodzą się na nowe warunki dotyczące zatrudnienia, wynagrodzenia, składek zdrowotnych, pokrywania kosztów transportu i zakwaterowania, to w lipcu aktorzy mogą dołączyć do scenarzystów i rozpocząć strajk, a to oznaczać będzie całkowity paraliż Hollywood. Powiem w ten sposób, no nie czytałem nic na ten temat, żeby tak się stało, ale o co walczą aktorzy? Oczywiście podstawowe postulaty dotyczą podniesienia minimalnych stawek i polepszenia warunków pracy. Są jednak nowe problemy, które stanowią poważną kość niezgody. Aktorzy bardzo chcą ustalenia nowych zasad opłacania ich za pracę na potrzeby platform streamingowych. Mają w pamięci gorzkie doświadczenia podczas pandemicznych, kiedy to filmy obiecane do kinowej dystrybucji trafiły albo wyłącznie na platformy, albo jednocześnie na duże i na małe ekrany. Aktorzy, podobnie jak scenarzyści, chcą również uregulowania zasad wykorzystywania SI, czyli sztucznej inteligencji. Chodzi tu w szczególności o wykorzystanie wizerunku aktorów w produkcjach, w których oni sami fizycznie nie pojawiają się, a także wykorzystywanie wizerunku po śmierci artysty. No ale to akurat muszą się już ludziska zgodzić, więc zobaczymy. Wytwórnie, które w ostatnich latach zadłużyły się w wyścigu platform streamingowych, wyszły ostatnio w fazę drastycznych cięć kosztów. Disney czy Warner Bros. Discovery to tylko najbardziej ekstremalne przykłady, dlatego też niechętnie patrzą na wszelkie ustępstwa, które wiązać się będą z podwyżką kosztów. No życie, panie i panowie, życie, nie ma innego wyjścia, trzeba po prostu się zgodzić z tym, no co poradzimy. Patrzę dalej. Na początku czerwca wewnętrznym referendum 98% członków związku poparło ogłoszenie strajku, jeśli do 30 czerwca nie uda się podpisać nowego kontraktu. Rozmowy są prowadzone, ale do porozumienia jeszcze daleko. No zobaczymy. Rzeczywiście więcej. Co oznacza strajk aktorów? To, że nie można kontynuować, nie można kręcić dalej. Zobaczymy. W tym momencie, z tego co pamiętam, no nie było nic, tutaj nie widziałem żadnych odnośników i też jak przeglądałem, to nie było żadnych artykułów, to sprzed 4 dni, więc no co tu dużo mówić. Nic się nie wydarzyło, więc zapewne uzgodnili. Pomnij tego, co się stało co się stało z tymi scenarzystami, stwierdzi pewnie, nie no, odpuścimy, dajcie spokój, nie będziemy robili jaja, bo jeszcze jak oni nam się zastrajkują, cześć Krzychu, siema, witam cię bardzo serdecznie, to po prostu będzie jeszcze grubo, no ale zobaczymy, panie i panowie, jak to wszystko będzie wyglądało. Ja tylko przypomnę, że oglądacie, panie i panowie, co tam w Hormudzie, cotygodniowy odcinek, gdzie gadamy sobie o tym, co ciekawego wydarzyło się w świecie kultury i sztuki. Jeżeli jeszcze tego nie uczyniliście, proszę bardzo, zapraszam, ażeby dać suba, włączyć dzwonek z opcją wszystko. A jeżeli już to daliście, no to pamiętaj trzeba o tym, że jak najbardziej będę bardzo wdzięczny za wszystkie łapencje w górze, bo to sprawi, że tak, jak najbardziej algorytm nas poniesie. Także bardzo fajnie. Jest. Bardzo mnie to, Nineczek, cieszy. Słuchajcie, co nam jeszcze zostało? Pogadamy sobie jeszcze o Tronie, o trzeciej części Tronu. Będzie o Ostatnim Diamencie, czyli o książce Karoliny Głogowskiej. Kilka słów więcej o tym będzie, a także o Martwym Źle. Nie, wróć. O filmie Martwe Zło, kontynuacja, która tam za czas jaki może się pojawić. Mamy nadzieję, że się pojawi i że będzie dobre. Więc zaczniemy, panie i panowie, od Trona. A czemu by nie? Kto nam zabroni? Ja akurat mam Trona 1 na starym VHS, a 2, czyli ten Tron Legacy, mam akurat na Blu-rayasie. Byłem w kinie na tym i niespecjalnie byłem zadowolony z faktu, że tam film jest normalnie, sobie leci, będą trzeba założyć okulary, potem zdjąć, okulary 3D i tak dalej, więc tak różnie to było. Słuchajcie, Tron Ares, Evan Peters w obsadzie filmu. Kiedy zdjęcia? Podaje nam The Hollywood Reporter.
Jeśli tylko nie wybuchnie strajk aktorów, w sierpniu w Vancouver rozpoczną się zdjęcia do trzeciej odsłony serii Tron. Właśnie dowiedzieliśmy się, że w filmie oprócz Jareda Leto, mam nadzieję, że go kojarzycie, cudowna oczywiście rola chyba Morbiusa, tak? Oprócz Jareda Leto wystąpi gwiazda serialu Dahmer Potwór, historia Jeffrey Dahmera, Evan Peters. Panie i panowie, za kamerą widowiska stanie Jamie Roning, znany z Piratów z Karaibów, Zemsta Salazara oraz Czarownica 2. Leto wcieli się w tytułowego Aresa, manifestację programu Tron. Rola Petersa trzymana jest w tajemnicy, ale nieoficjalnie mówi się, że mógłby zagrać żołnierza z wirtualnego świata albo nieprzystosowanego społecznie gracza. Podczas gdy dwie poprzednie części Trona rozgrywały się w wirtualnej rzeczywistości, scenariusz Aresa, napisany przez Jesse'ego Witgoa i Jacka Torna, koncentruje się na autonomicznym programie, który przenika do świata ludzi. Okej. Realizację, tak jak w przypadku poprzednich części, finansuje Disney. No, oczywiście udało mi się włączyć mikrofon, zanim do Was strzeliłem. Dziękuję bardzo. Tron z 1982 roku był historią Kevina Flynna, oczywiście Jeff Bridges w tej roli. Później to była jego kontynuacja, pojawił się jego syn, sam Gareth Hedlund. Jedynka była czymś niesamowitym, oryginalnym. Pamiętam, że Bruce Boxleitner wcielał się w kolegę właśnie Flynna. No dwójka, tak, mogła po prostu być, no ale tak niespecjalnie się coś... Ojoj, już włączamy. Niespecjalnie się już włącza. Evan Peters, najważniejsze role to oczywiście Jeffrey Dahmer w serialu Potwór. Co tam jeszcze? Inne ważne role w portfolio to American Horror Story, seria X-Men oraz Mers Easton. W X-Menie, panie i panowie, on się wcielił w Quicksilvera, ale oczywiście w X-Menie, a nie w Avengersa, bo w Avengersa to było inaczej. Więc tak to jest. Przynajmniej facet nie będzie miał łatki grania jednego z najgorszych morderców. Tam w ogóle muszę przyznać, że tam było dosyć hardkorowo, bo pamiętam, że kiedyś czytałem, że jak już Dahmer trafił, nawet short robił, Dahmer trafił do więzienia, to mu kobiety cały czas pieniądzury wysyłały w ogóle. Po prostu masakra, jakaś masakra. Coś gardziołko, panie i panowie. Tutaj było dziś pytanie, ma kiedy jakiś live o DC? No na razie nie ma nic ciekawego, z DC się nie dzieje, więc zobaczymy. Możliwe, że po wakacjach, aczkolwiek po wakacjach kilku innych będzie gości. Ja słyszę nazwisko Olivia Wilde, to mi się coś robi. Dla mnie strasznie przereklamowana i podobno strasznie chłodna osoba prywatnie. No tak, Olivia Wilde, panie i panowie, tutaj występowała w Tronie Dziedzictwo. No i jest kilka takich aktorek, kilku takich aktorów, którzy rzeczywiście to tak na nas działają, prawda? I też mamy rzeczywiście takich ulubieńców. No i teraz oczywiście sobie nie przypomnę, jak on się nazywał, no ale rzeczywiście może mi za chwilę David Carradine, proszę bardzo. Jak jego widziałem, to mi się też coś takiego miałem, że no niespecjalnie jestem jego wielkim fanem, tak samo jak Hugh Granta, no ale to już akurat zobaczymy, jak to będzie wyglądało tym razem. Słuchajcie, dobrze wiecie, że co jakiś czas tutaj się pojawiają goście. Jeżeli oczywiście tylko jest szansa, jest kilka fajnych osób, to jak najbardziej. I dobrze wiecie, że no najczęściej to jest przy okazji wydania nowej książki. Autorka tejże książki, czyli Karolina Głogowska, była już u nas. Akurat nie przy książce Ostatni Diament, ale przy okazji książki Wzorzec. No i tak, jak najbardziej. Kilka dni temu ukazała się właśnie jej nowa książka, Ostatni Diament. Przyznam, że czytałem 2 razy. Robi wrażenie, naprawdę bardzo fajna książka. Kuszący blask diamentów od zawsze kojarzy się z luksusem z najwyższej półki. Ich magnetyczny urok i zawrotne ceny wywołują jednak w niektórych ludziach ślepą pożądliwość. Tematem niechlubnej historii pewnego diamentu zajęła się dziennikarka, reportażystka i pisarka Karolina Głogowska. Na półkach księgarni możecie już znaleźć jej najnowszą powieść wydaną nakładem wydawnictwa Mięta, Ostatni Diament. Rozmawiałem nawet dzisiaj z Karoliną i zgodziliśmy się, że najprawdopodobniej pod koniec lipca pojawi się u nas. Pomówimy właśnie sobie o tejże książce. Cześć Adaś, do zobaczyska, więc będzie dobrze.
wciąga, naprawdę wciąga. Jeżeli lubicie fajną akcję, no to polecam. Słuchajcie, młoda dziennikarka Izabela przeżywa osobistą tragedię, po której stacza się w alkoholizm. Wkrótce dostaje jednak od losu drugą szansę. Nowa praca, miłość i życie w luksusie obok Jakuba Gellera, znanego gdańskiego jubilera i handlarza diamentów. Sielankę przerywa informacja o zaginięciu Agaty, żony Jakuba. Razem z nią znikają cenne klejnoty. Czy ktoś porwał Agatę dla okupu? A może to pozory i kobieta dawno nie żyje. Policja szybko znajduje w domu Gellerów ślady przemocy. Na jaw wychodzą kolejne zaskakujące fakty z życia małżeństwa, które od dawna prowadziło ze sobą psychopatyczną grę. Czy Agata widziała istnienie Izabeli? I tak dalej, i tak dalej. Rzeczywiście, no, dobra, naprawdę dobra książka. Zapewne mam nadzieję, że uda nam się poprosić wydawnictwo Mięta, żeby kilka wam pozycji wrzuciło. Jeżeli nie chcecie czekać, naprawdę warto wejść, warto skoczyć, tym bardziej w tym momencie, jak jest wyprzedaż, można skoknąć, zobaczyć, przeczytaj, bo jest dobry. Słuchajcie, jeżeli chcecie dobrego akcyjniaka, dobry thriller właściwie bardziej, no to jak najbardziej polecam tę książkę, bo no to dużo mówić. Dobra książka. Postacie są fajnie napisane. To jest jak dla mnie najważniejsze. Intryga jest ciekawa. A nie, dobra, nie będę zdradzał więcej, bo zostawmy sobie coś na później, na inny raz. W każdym razie ciekawa książka, dobra intryga. Mimo że na początku myślałem, że te postaci będą niekoniecznie super ciekawe, ale rzeczywiście okazało się, że te dwie dziewczyny, które są na początku, no to dobra, więcej już nie będę mówić nic, panie i panowie. Słuchajcie, kilka słów o horrorach, bo ja wiem, że na to zawsze czekacie, bo uwielbiacie horrory. Zresztą no, cykl kultowy horrory nie bez kozery na tym kanale istnieje. Sekundkę, muszę przepukać gardziołko. A, zaraz pogadam sobie o martwym zło. Będzie nowe martwe zło, panie i panowie. No miejmy nadzieję, że będzie, bo rzeczywiście od jakiegoś czasu jest taka moda, żeby dawać nam, pokazywać nowe wersje, tak zwane requele, czyli nie, że sequel, nie, że bezpośrednia kontynuacja, nie, że reboot tak zwany, czyli zaczynamy od nowa, coś po środku. Czasami to się udaje, jak w przypadku pierwszej części nowej trylogii Halloween, bo dwie kolejne już były słabe, albo w przypadku Krzyku, a czasami to się nie udaje, jak na przykład było z teksańską masakrą piomechaniczną od Netflixa. Nowe Martwe Zło też dało radę, rzeczywiście, też dało radę. Jak tam, Marcin, u ciebie? A dziękuję, bardzo fajnie. Za tydzień już będę na wakacjach, będę się relaksował nad jakimś fajnym jeziorkiem, może nad polskim morzem. Zobaczymy, co życie przyniesie. Słuchajcie, będzie nowe Martwe Zło? Czy wróci reżyser Przebudzenia? Lee Cronin o szansach na kontynuację. Podaje MovieWeb. Już wam tutaj pokazuję, ale pięknie. To jest dobra scena. Horror Martwe Zło Przebudzenie kosztował mniej niż $20 milionów, a zarobił ponad $146 milionów. Nawet mówię, jeżeli marketing to kolejne 20 baniek, to ten film zarobił na czysto ponad 100, więc super pieniążek. W języku Hollywood oznacza to jedno, będzie kontynuacja, bo zgadza się, już wam tutaj mówię, bo zgadza się, gdzie ja mam tutaj te nazwiska, proszę bardzo, bo zgadza się włoska firma Vittorio Mamona, Lorenzo Casucci i Johnny Szmala. Jak duże są szanse na nową część serii i czy za kamerą raz jeszcze stanie Lee Cronin? Reżyser odpowiedział o potencjalnie nowej części, więc słuchajcie, mam nadzieję, że będą to dobre wiadomości. Co powiedział? Zawsze jest szansa na nowe Martwe Zło, wyjaśnił Cronin. Kręcenie tego filmu było świetnym doświadczeniem, mieliśmy świetną ekipę. Kiedy odnosisz sukces, myślisz wówczas co jest możliwe w następnej kolejności. Czy Cronin jest zainteresowany powrotem do cyklu? To nie tak, że nie byłem oczywistym wyborem do nakręcenia tego filmu. Niektórzy znali moje poprzednie dokonanie, Impostor, miłośnicy horroru i ci, którym spodobał się ten film, ale mimo to byłem kimś z zewnątrz. I jakaś część mnie jest zainteresowana wydobyciem czegoś innego z tego gatunku. Ten film ma w sobie dużo intensywności, dużo własnej energii. Myślę, że zyskałbym, próbując zrobić teraz coś innego. Z drugiej strony, z perspektywy powrotu do tego świata jest bardzo kusząca, zwłaszcza do postaci, które przeżyły i z perspektywy, zwłaszcza do postaci, które przeżyły i nowych elementów tego świata,
które wprowadziliśmy, dodał reżyser. A więc bez dwóch zdań jest to coś wartego dyskusji. Rozmawialiśmy o tym na planie, bo kiedy realizujesz film w serii, zawsze myślisz o tym, co będzie dalej. Żeby nakręcić Martwe Zło, odłożyłem na bok swoje oryginalne pomysły i scenariusze. Miło znaleźć się w położeniu, w którym możesz się rozejrzeć i pomyśleć, co dalej. Czasami to sztafeta. Kocham moje wszystkie dzieci tak samo. Zobaczymy, które dobiegnie najszybciej, żebyśmy mogli rozpocząć bieg od nowa z kolejnym filmem, podsumował Cronin. Czyli krótko mówiąc, tak, jak najbardziej chcę zrobić kontynuację, jestem otwarty na propozycje, a jeżeli nie, no to słuchajcie, też będzie jakiś tam kolejny projekt. Mam nadzieję, że będzie. Mam nadzieję, że coś będzie. Akcja filmu Martwe Zło Przebudzenie przenosi się z lasu do miasta. Fabuła opowiada o dwóch nieutrzymujących ze sobą kontaktu siostrach. Ich spotkanie zostaje przerwane pojawieniem się demonów, które potrafią przejmować panowanie nad ludzkimi ciałami. Oczywiście wiemy dokładnie, jak to było w tym filmie. Tutaj niewiele się specjalnie zmienia, jeżeli chodzi o samo podejście do tematu. Ja oglądałem to Martwe Zło i podobało mi się. Podobało mi się, jak to rzeczywiście zostało wykonane, jak to rzeczywiście coś było fajnego. Teraz o horrorach mi się chce siku. Słuchaj, to zostaje, pamiętaj, to zostaje zawsze na YouTubie. Będzie od wtorku, może od środy, dostępny również w formie podcastu audio na Spotify, Google Podcast i tak dalej, i tak dalej. Więc zawsze zdążysz, możesz to spokojnie obejrzeć. Nie dziwię się, patrząc, jak Przebudzenie dobrze się przyjęło. No rzeczywiście, Przebudzenie bardzo, aż nawet sprawdzimy w tym momencie, jak to wygląda. Jak to wygląda na tę chwilę. Evil Dead. Żądaj pokażę, jak to wygląda. Evil Dead Rise, proszę bardzo. Już tutaj ciach. Bo znowuż wyłączyłem udostępnianie, już Wam pokazuję. Przejście jest i jest, dobrze. Słuchajcie, tak jak tutaj było, film kosztował niecałe 20 milionów, zarobek jest 140, no powyżej 146 milionów, 146,5, więc dosyć fajnie. Pewnie film, bo to był 21 kwiecień, maj, czerwiec. Jeszcze możliwe, że jest pokazywany w kinach. Mam nadzieję rzeczywiście, że tak. Tak to jest. Nie wiem, czy są jakieś daty, tutaj akurat nie ma. Jest wyszczególnione otwarcie i tak dalej, ale oj tam nie ma niestety. Niestety jeszcze nic się tutaj nie dzieje. Możliwe, że no jest pokazywane. Proszę bardzo, popatrzmy, czy to jeszcze w tym momencie. No film cały czas jest w kinach, cały czas się tam dzieje. No nie są teraz to ogromne sumy, bo jak na przykład popatrzycie, to ostatnio ten film zarabia tak po 5 tysięcy dolarów dziennie tylko i wyłącznie. No wiadomo, że tutaj było wcześniej dużo więcej, no ale to cały czas jakieś są pieniądzury, więc no obstawiam, że do 150 milionów może dojść, ale pamiętajcie, że potem film, chociaż on już pewnie trafił na platformy streamingowe, no ale za czas jakiś pewnie dostaniemy jakiś fajny steelbook albo coś takiego, jakąś wersję Blu-ray albo inną 4K, no i rzeczywiście możliwe, że to będzie wyglądało jeszcze lepiej, jeżeli chodzi o zarobki. No bo z platformami streamingowymi to też wiadomo, że jest zarobek, są pieniądzury na to, no bo ktoś musi zapłacić, żeby ten film im wysłać i tak dalej, więc mam nadzieję, proszę bardzo, Adala już rzuca, teraz jest już na HBO, więc jak najbardziej jest fajnie. Już teraz samego Domestic Box Office film zarobił na siebie, no i to jest dobre, bo rzeczywiście, no ileż razy mamy, słuchajcie, dobrze wiecie, w kultowych horrorach ile razy mówiłem o badziewnych filmach, o takich, które po prostu trzeba było bluzgać. Niedługo, co prawda nie horror, ale domyślam się, że pojawi się niedługo w przyszłym tygodniu, chyba tak, bluzgana recenzja. Więc wiecie, że no, czasami to jest tak, że oglądasz i mówisz, ja cię kręcę, przecież tego po prostu się nie da. I to nie mówię o filmie, który tam, no wiadomo, że Władca Lalek 12 to niekoniecznie musi być dobry film, ale mówimy o tym, co powstaje nowego i zastanawiamy się, ja cię kręcę, jak to można było oglądać. Pewnie po jednym seansie dziennie w jakichś mniejszych salach, no różnie to wygląda, panie i panowie, to różnie akurat może być. Sekundkę muszę wychnąć, bo chcę dzisiaj bardzo mnie tutaj, że powiem, suszy specjalnie, nic bardzo wiem po czym, no ale mimo wszystko trzeba pić dużo herbatki. Widzę, że dołączyło teraz kilka osób. Słuchajcie, panie i panowie, przypomnę, że nie ma odcinka za tydzień, bo luzuję się, będę tutaj włączę baner, będę na wakacjach w Polsce.
więc nie będzie. Za 2 tygodnie będzie odcinek premierowy. Moja rozmowa z Michem Szczepańskim o twórczości Patryka Wegety, a za 3 tygodnie, ponieważ wbiło nam wczoraj, dzisiaj w nocy, no powiedzmy niedawno temu, 4000 subów, to będzie odcinek z cyklu Q&A, czyli wy będziecie pytali, ja będę odpowiadał, tak samo jak zawsze w formie odcinka na żywo. Także nie ma problemu. No niestety kilka premier przegapię, bo rzeczywiście, no, jak będę na wakacjach, to oczywiście będę, no co tu dużo mówić, chciał odpocząć chwilę od YouTube'a, no ale tak popatrzymy sobie, co mnie ominie, no. Na pewno sobie obejrzę, no ale niestety nie będę pewnie z wami tego komentował. Nie wiem, może mi się uda obejrzeć jeszcze Naznaczony Czerwone Drzwi. Zobaczymy, bo to już w najbliższy piątek. Mam nadzieję, że zdążę. Możliwe, że się uda, a jeżeli nie, no to i tak będzie umówiony, bo chociaż nie, no Naznaczony nie był w sumie tak naprawdę jeszcze w serii kultowych horrorów, więc niekoniecznie. Co tam patrzę, co tutaj jeszcze może być. 14 lipca, proszę bardzo, jest Mission Impossible Dead Reckoning Part 1, więc to również mnie ominie. 21 lipca to jest Oppenheimer i Barbie. No, zobaczymy, rzeczywiście, zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało. To te dwie produkcje, no i potem 28, ale to już będę Nawiedzony dwór, Haunted Mansion, Alibi.com 2, Pajęczyna, Cobweb i tam jeszcze kilka innych produkcji. No ale to już akurat, no co najważniejsze, to mnie najprawdopodobniej ominie właśnie Naznaczony Czerwone Drzwi, a także, panie i panowie, Mission Impossible Elementals, ale słyszałem, że Elementals nie ma dobrych recenzji. Oppenheimer i Barbie to zapewne sobie nadrobię. Mam nadzieję, że dąży na Barbie i Oppenheimera. Mam nadzieję, bo rzeczywiście akurat wtedy wracamy, więc jak się uda, to pewnie gdzieś tam w sobotę, niedzielę sobie nadrobię. Więc będzie, mam nadzieję, dobrze, będzie sensownie i ciekawie. Już tutaj patrzę. Dziękuję bardzo za wszystkie łapencje w górze. Jestem bardzo z tego faktu zadowolony, że przybijacie piątki, że wbijacie, jest bardzo fajnie. Już niedługo Oppenheimer, nie mogę się doczekać tej produkcji. A czekacie bardziej na Oppenheimera czy Barbie? Tak spytam, bo akurat te dwie produkcje wychodzą tego samego dnia. Tu już w tym momencie widzę na Filmwebie, że oglądaj Barbie w Cinema City. Oppenheimera jeszcze rzeczywiście nie ma. No dużo więcej, przynajmniej na Filmwebie osób chce obejrzeć Oppenheimera, bo jest ponad prawie 27 tysięcy, a to jest tak to rzeczywiście wygląda, a Barbie to zaledwie 15 tysięcy. Jeszcze tylko 131 dni do The Marvels. To widzę, że Kamalo, że ty jesteś jedną z tych osób, która 2 stycznia dobrze jest, jeszcze tylko 363 dni do nowego roku. Super elegancko. Widzę, że jesteś jedną z tych osób. No, czemu by nie? Proszę bardzo, nie widzę żadnych przeciwwskazań. Również będę miał zagwozdkę, co zrobić z Tajną Inwazją, bo w tym momencie pojawiają się co czwartek recenzje tego serialu, każdego odcinka. Zobaczymy, jak to będzie, jak to rozwiąże. Słuchajcie, coś tam wymyślę, damy sobie radę, nie ma najmniejszego problemu. Oczywiście to, co powinienem powiedzieć na początku, że w opisie będzie spis treści. Jeżeli oglądasz z odtworzenia, to możesz sobie przeskakiwać, no ale to już niestety tak to jest. Jeszcze tylko 362 dni chodzenia na siłkę, tak. Po nowym roku zacznę. Zobacz, po nowym roku mi się nie spieszy, damy rzeczywiście radę. Słuchajcie, mówiłem dopiero co, że dzisiaj przekroczyliśmy 4000 subów, w tym momencie już 4021. Jak tak dalej pójdzie, bo cel na ten rok założyliśmy sobie gdzieś tam we wrześniu, tak, bo to była rocznica, założyliśmy, że 5000 subów. Jak to dalej pójdzie, to mam nadzieję, że będzie jeszcze lepiej i po prostu, no, co tu dużo mówić, panie i panowie, shorty szaleją. Jak wam mówiłem już wcześniej, w tym momencie, proszę bardzo, Spider-Man, trzecia część Spidermana poprzez uniwersum w drodze ma już prawie 90 tysięcy wyświetleń, więc rzeczywiście to działa, także bardzo mi to można powiedzieć, że mundial w 4K, no i tak dalej, tych rzeczy rzeczywiście jak najbardziej jest bardzo, bardzo dużo. A z mojej strony, panie i panowie, to już wszystko na dzisiaj. Dziękuję wam bardzo, było naprawdę sympatycznie, smerfowo i tak dalej, i tak dalej. Na żywo widzimy się za 3 tygodnie. Zgadza się, za tydzień się luzujecie, macie po prostu totalny relaks, a za 2 tygodnie wjedziemy z Michem Szczepańskim na pełnej i pogadamy sobie o prawie reżyserze, czyli Patryku Wedze. Jeżeli chcecie coś ode mnie, piszcie na Messengera albo na Insta, bo raczej na YouTube się nie będę udzielał. Wiecie, czasami trzeba zrelaksować, zresetować mózg. A z mojej strony to wszystko. Dziękuję bardzo. No i widzimy się za czas jakiś. Cześć, panie i panowie.